Jest rok 1987. Magnetowid HR S7000. Pojawia się również nowe złącze S-Video. Jest w wersji Elegance, dlatego ja też jestem tak elegancko dzisiaj ubrany. Boczki drewniane z bardzo dobrego plastiku. Jest wyposażony w mnóstwo elektroniki. Dlaczego nie ma z przodu na panelu przednim wejścia SVHS? Zupełnie nietrafiony pomysł. I teraz mamy wizję VHS. Mam nadzieję, że ktoś tam zauważy jakieś różnice. Witam na kanale Stare Formaty Wideo. Jest rok 1987. Victor Company of Japan prezentuje nowy system zapisu. Jest to SVHS, modyfikacja wcześniejszego systemu VHS. S stands for Super VHS, the new evolution in video from JVC. Różnica między systemem SVHS a VHS jest taka, że nowy system ma 400 linii, a stary 240. Oczywiście jest też dźwięk stereo klasy hi-fi. Pierwszy magnetowid, jaki został wyprodukowany w systemie SVHS, był oczywiście firmy JVC. Był to magnetowid HR S7000. SVHS はビクターずいぶんビデオも変わったね。 Został wyposażony dodatkowo już w wirującą głowicę kasującą, gdzie przy pomocy funkcji edycyjnych Insert Audio Dubbing można było dokonywać różnego rodzaju edycji materiałów wideo. Pojawia się również nowe złącze S-Video i za pomocą tego złącza przesyłany jest obraz z rozdzieloną chrominancją i luminancją. Pierwszy magnetowid SVHS był to HR S7000 z dopiskiem U. To oznaczało, że był w systemie NTSC, przede wszystkim na Stany Zjednoczone. Mi osobiście nie udało się znaleźć żadnego magnetowidu w systemie PAL z 1987 roku. Natomiast te, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych, no, wyglądają bardzo ciekawie. Mają tutaj otwierany z przodu taki panel, bardzo dużo funkcji, bardzo dużo przycisków, nawet jest taka numeryczna klawiatura do wybierania kanałów. Jeśli macie jakieś informacje dotyczące pierwszego magnetowidu, może jesteście jego właścicielem, może go użytkowaliście, bardzo proszę o pozostawienie komentarza. Ten magnetowid to jest HR S7000, no nie ma nic wspólnego z tym pierwszym magnetowidem z 1987 roku. Jego produkcja została rozpoczęta w 1995, natomiast ten egzemplarz dokładnie jest z 1997 roku, co można zobaczyć tutaj na panelu bocznym od wewnętrznej strony. Jest w wersji Elegance, dlatego ja też jestem tak elegancko dzisiaj ubrany. Tutaj design jest zupełnie inny od pozostałej linii JVC-a. Tutaj został wyposażony w takie boczki drewniane z bardzo dobrego plastiku. Całość jest bardzo taka estetyczna, kolory są takie stonowane, panel przedni jest dość minimalistyczny, no może się podobać i bardzo dobrze pasuje do różnego rodzaju wnętrz. Jak się okazuje, to tylko w Europie klienci zwracali uwagę na design urządzenia, natomiast w Azji i w Ameryce nie miało to po prostu większego znaczenia. Kupowało się sprzęt, stawiał na półkę i to wszystko tam działało. Natomiast w Europie byli puryści i chcieli też mieć coś fajnego, nie tylko funkcjonalnego. Ludzie już przyzwyczaili się do systemu VHS, troszeczkę jakby chcieli coś więcej. Były oczekiwania rynku, więc odpowiedź właśnie jeśli chodzi o VHS jest to system SVHS, który miał poprawić jakość obrazu. System SVHS był przeznaczony bardziej do konsumpcji, czyli do odtwarzania, do nagrywania kamerą i później ewentualnie jakiejś edycji materiału. Również był wykorzystywany w studiach telewizyjnych na większą lub mniejszą skalę, to w zależności od regionu, czy to była Europa, czy Stany Zjednoczone, czy Azja. Wracając do tego magnetowidu.
No, magnetowid wygląda faktycznie bardzo elegancko. Tutaj te boczki i cały ten panel z przodu jest to bardzo estetycznie zaprojektowane. Wszystko tutaj naprawdę wygląda, jakby było na właściwym miejscu. Urządzenie jest wyposażone w mnóstwo elektroniki. Oczywiście w środku zdecydowanie się to już różni w stosunku do tego pierwszego magnetowidu, który miał tą elektronikę jeszcze z lat 80., gdzie wszystko było duże i ciężkie. Magnetowid ten waży 4,5 kg, tamten 2 razy więcej. No niestety magnetowid nie jest jakby doskonały, nie ma tutaj TBC, czyli tej korekcji podstawy czasu, która znacznie poprawia jakość obrazu, aczkolwiek wszystkie inne funkcje, które tutaj są, i prowadzenie taśmy, i odszumianie, no nawet całkiem sobie dobrze radzą, nawet z taką nie najlepszą taśmą. Panel przedni. Panel przedni jest dość też taki minimalistyczny, za dużo guzików tutaj nie ma. Podstawowe guziki nawigacyjne, oczywiście play, stop. Przewijanie samo w sobie jest rozwiązane na jogu, w zależności od którą stronę kręcimy, to albo się przewija do przodu, do tyłu. Mamy też przewijanie poklatkowe, no i stopklatka. Stopklatka tutaj jest bardzo fajna, bardzo stabilna, no ale te wszystkie systemy, które tutaj są napakowane do tego magnetowidu, no robią swoją robotę. Po drugiej stronie jest zestaw różnego rodzaju przełączników, gdzie można coś wybrać, wejście, sposób odtwarzania dźwięku, czy to jest mono, czy to jest stereo. I wejścia są też na podłączenie dodatkowego źródła, na przykład kamery. No, co nieciekawe tutaj za bardzo jest to, dlaczego nie ma z przodu na panelu przednim wejścia SVHS, skoro to jest taki super sprzęt. No niestety nie ma, jest tylko z tyłu. Z tyłu też poza tymi wyjściami S-Video, wyjście audio, wyjścia antenowe, przełączniki, które pozwalają wykorzystać pełne eurozłącze. Możemy sobie tutaj przełączyć nasze eurozłącze, żeby było z wykorzystaniem S-Video lub Composite. No a przełączenie tutaj oczywiście sterowanie drugiego wejścia euro, albo dekoder, albo jakieś inne wejście. Co ciekawą rzeczą jest też wejście do podłączenia kabla do synchronizacji, aby można było podłączyć jakiś drugi magnetowid i wtedy mamy pełną synchronizację i bardzo dokładnie możemy ingerować w kasetę, dokonując edycji za pomocą na przykład insertu. Design to jest jakby jedno, no ale funkcjonalność też musi być. Było kilka mankamentów, na które narzekali klienci w tym magnetowidzie. Były to problemy z taśmami łączącymi się z panelem przednim, co powodowało, że guziki nie do końca działały poprawnie. Jak również problemy były z zasilaniem. Tutaj po prostu był taki objaw, że po włączeniu on się od razu wyłączał. Było to spowodowane zimnymi lutami na fotodiodach. Magnetowid HR S7000 w wersji EG, czyli wersja europejska produkowana w Niemczech. No jest to całkiem przyzwoity sprzęt, może się podobać, bo ta linia Elegance naprawdę jest elegancka. Brak TBC nie stawia go na piedestale, jeśli chodzi o magnetowidy do archiwizacji, bo jednak jak to jest jakaś stara, zniszczona taśma, to jednak ten system TBC znacznie poprawia i daje możliwość właśnie zachowania swoich nagrań, do których mamy jakieś sentymenty i różnego rodzaju wspomnienia. Dźwięk tutaj jest bardzo fajny, hi-fi stereo, tutaj wszystko to bardzo ładnie działa. Kaseta SVHS. No, niewiele się różni na pierwszy rzut oka od standardowej kasety VHS, jest dokładnie tak samo zwymiarowana, także tutaj nie ma żadnej różnicy, natomiast jeśli chodzi o to, co możemy zauważyć gołym okiem, to jest tutaj dodatkowy otwór, który pozwala magnetowidowi rozpoznać, czy to jest kaseta SVHS czy VHS, lub w późniejszym okresie czasu, gdy powstał jeszcze cyfrowy format DVHS, otwór był po drugiej stronie. No, najważniejsza różnica to nie są otwory, tylko to, co jest w środku. Oczywiście dla laika i patrzącego tak z zewnątrz człowieka, no nie ma tutaj żadnej różnicy, taśma to taśma. No nie do końca tak właśnie było. Tutaj ta warstwa jest w zupełnie innej proporcjach zrobiona i musi przyjąć dużo większą ilość informacji. Także pomysł na to, że ktoś sobie tylko wywierci otwór w kasecie i będzie miał tanią kasetę VHS przerobioną na SVHS, to zupełnie nietrafiony pomysł.
Na bazie systemu SVHS powstał też system do zapisu dźwięku ADAT. Była to bardzo ciekawa konstrukcja ze względu na to, że na kasecie SVHS był zapisywany dźwięk 8-ścieżkowy. Na kasecie 120 minut można było zapisać 40 minut takiego nagrania, bo był zupełnie inny system przesuwu taśmy, dużo po prostu szybszy, bo jeszcze więcej tych informacji na tej taśmie próbowano wcisnąć. Nagranie na takiej taśmie było realizowane z 16-bitową rozdzielczością i z próbkowaniem 48 kHz. No i studia różnego rodzaju nagrań w latach 90. bardzo sobie chwaliły i korzystały z takiego właśnie systemu zapisu, no bo był dużo tańszy niż wszystkie inne rozwiązania, które w tamtym czasie funkcjonowały. Taką ciekawostką jest, że to nie jest jakby pierwsze rozwiązanie z wykorzystaniem kasety do nagrywania dźwięku, bo już Technics w 1981 roku, tylko oczywiście na kasetach VHS, wypuścił urządzenie, które mogło rejestrować dźwięk na właśnie kasecie takiej wideo i było to bardzo takie zasługujące na uwagę, jeśli chodziło o jakość, bo te parametry tutaj są bardzo dobre. Format ten głównie był przeznaczony do zapisu właśnie na takich warunkach domowych lub półprofesjonalnych, czy nawet i profesjonalnych. Duże studia filmowe nie były zainteresowane wydawaniem filmów na takich kasetach. Miało to kilka przyczyn. Przede wszystkim sam nośnik był dużo droższy niż kaseta VHS, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że system SVHS nie jest kompatybilny z systemem VHS. Film wydany na kasecie SVHS nie mógł być odtwarzany na magnetowidzie VHS, to znacznie ograniczało jakby dostęp do takiego wydania, więc duże studia nie były tym zainteresowane, aczkolwiek znalazły się firmy, które porozumiały się z wytwórniami i różnego rodzaju tam jakieś tytuły były wydawane. Bardziej to było wydawane na zasadzie małej produkcji gdzieś tam w domu, czy małym jakimś zakładzie kopiarskim. Do tego była podobno też taka sytuacja, że na okładkach nie było wersji z napisem SVHS, były doklejane ręcznie naklejki, a wszystko można było dokupić tylko za pomocą wysyłki przy pomocy poczty, bo nie było też tego dostępnego w sklepach. Ale oczywiście to było wszystko w Stanach. Oficjalnie wydawane były tylko jakieś poradniki, prezentacje i przygotowane filmy stricte do prezentacji na przykład systemu SVHS na różnego rodzaju eventach, targach czy tego typu imprezach. JVC. We've done it again. Próbowałem przygotować takie testy, żeby pokazać, jaka jest różnica między VHS-em a SVHS-em. I teraz mamy wizję VHS. To jest obraz, który królował przez wiele lat i teraz jak chcemy to obejrzeć, to musimy chwilę poczekać, aż oczy się przyzwyczają, bo trudno jest niejednokrotnie rozpoznać, co to jest za obraz i mózg ma problem, żeby to wszystko przyswoić. Tutaj mamy już SVHS, to jest troszeczkę lepiej, ale to nadal w porównaniu do obecnych czasów nie daje takiego komfortu, aczkolwiek w porównaniu do VHS-u już jest większa szczegółowość, bardziej te kolory są żywe i mogło to się podobać w tamtych czasach. Wróćmy jednak do 4K i cieszmy się tym, co mamy obecnie. Ogólne odczucia takie patrząc na te ekrany, to wydaje się, że zdecydowanie jednak SVHS wygrywa. Kanał lewy.
kanał prawy, Tutaj przeprowadziłem test za pomocą kamery SVHS, która była podłączona właśnie do tego magnetowidu. Na ekranie laptopa wyświetlałem różne plansze testowe celem, żeby to później porównać. To wszystko Wam tutaj ładnie pokazuję i mam nadzieję, że ktoś tam zauważy jakieś różnice. Czy to jest akurat aż taka duża różnica? No, są ujęcia, gdzie widać na przykład bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o szczegółowość. Z przenikaniem kolorów, no to już jest tutaj rzecz umowna. Test przeprowadziłem, wyniki mam nadzieję, że Wam się spodobają. To, co widzicie, no to są porównania właśnie tych dwóch systemów. No tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że system SVHS był dużo lepszy. No oczywiście daleko mu do obecnych standardów HD czy 4K lub wyżej, ale wtedy było to coś nowego, dawało to lepsze rozróżnianie szczegółów i mogło się wtedy naprawdę podobać. Jeśli macie jakieś uwagi lub inne informacje, bardzo proszę o pozostawienie tego w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli jesteś fanem starych formatów wideo, to zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnym filmie.